to jest początek wojny domowej? W ogóle świat nam się rozpada, który znamy, globalizacji. Rosja się cieszy z tego, co się tam dzieje. Dlatego państwo polskie powinno stanąć na wysokości zadania i postawić wojsko i mieć zdolności do obrony aktywnej. Trump się powinien liczyć z tym, że ktoś będzie chciał go zabić. Ci ustawili swój świat pod siebie. Ludzie posiadają broń, przemocą się utrzymuje bezpieczeństwo. Ma to dosyć duże znaczenie dla świata. Jadą na południe z bronią. Zemsta za wojny opiumowe. Cała sytuacja pokazuje, po co zostało stworzone państwo. No i Chińczycy musieli płacić tak naprawdę haracz za życie. Historia Stanów Zjednoczonych to jest historia zabójstw prezydentów, kandydatów na prezydentów. Pociągi pełne wozów opancerzonych. Która doprowadzić pewnie do wojny na Pacyfiku. To jest taki bardzo dobry opis, jaką mamy sytuację emocjonalną w Stanach Zjednoczonych. Czy pan się boi? Co z tego, że Biden mówi i wszędzie prymat, jak Amerykanie są rozciągnięci jak z gumy i nigdzie nie są na poważnie. To aż się prosi o przetestowanie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jacek Bartosiak. Polski prawnik, doktor nauk społecznych, publicysta zajmujący się geopolityką i strategią, założyciel think tanku Strategy and Future, autor wielu książek. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest pan Jacek Bartosiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Już od jakiegoś czasu próbowaliśmy się spotkać. Nie udało się, ale myślę, że też warto się nie poddawać, jak to jest w życiu, w różnych kwestiach prywatnych, biznesowych. Warto dążyć, więc dzisiaj rozmawiamy. Na początku może prezenty, bo zawsze pan Jacek, będąc na różnych kanałach, mówi, że świetne książki pisze samemu, czy to z różnymi współautorami. I to prawda, bo część z tych książek mam u siebie w domu. Dzisiaj to ja będę Mikołajem. Spóźnione prezenty, metamorfoza finansowa i poradnik zdrowia. Metamorfoza finansowa myślę, że każdemu się przydaje, a poradnik zdrowia przyda się na te czasy, które mamy, bo stresu sporo, więc myślę, że sporo będzie tutaj też ciekawych porad, które warto zastosować. Także takie prezenty z naszej strony od kanału dla pana Jacka. Dziękuję. I tym miłym akcentem zaczęliśmy, a teraz wróćmy do tematu aktualnego. Ten pierwszy odcinek, który nagrywamy, myślę, że warto zacząć od Stanów Zjednoczonych i tego, co się tam dzieje na tej granicy południowej. I pytanie jest takie, sobie zapisałem, więc chciałem zadać dokładnie to pytanie tak, jak jest. Czy to jest początek wojny domowej, być może, czy początek długiej kampanii wyborczej i jakieś wykorzystywanie tego całego zamieszania pod to, żeby może sobie kupić albo sprowadzić wyborców? Na pewno początek długiej kampanii wyborczej. Sytuacja sprzyja Trumpowi. Wygląda na to, że Trump idzie po władzę w Stanach Zjednoczonych. Zaraz o tym jeszcze powiem. Ma to dosyć duże znaczenie dla świata oczywiście, bo to wpłynie na to, czy Amerykanie utrzymają strategię prymatu, czyli wszechobecności wszędzie, w wszystkich punktach zapalnych, uczestniczenia w nich w Eurazji i wokół, utrzymując, prawda, wolność przepływów strategicznych na modłę amerykańską, czyli globalizację według tego, jak Amerykanie ustanawiają jej reguły, to ma bezpośrednie znaczenie. Zaraz do tego wrócę. Natomiast czy wojna domowa? Myślę, że to jest przesadzone, natomiast jest pewna rebelia mentalno-intelektualna w Teksasie, w stanie bardzo bogatym, dużym stanie, który ma też surowce i ludzie posiadają broń i stanem granicznym jest to z Meksykiem i im się nie podoba, że są emigranci. I że rząd federalny uważa, że ma jurysdykcję i władztwo w tym zakresie. Teksas uważa, że nie ma, że sam będzie bronił swojej granicy i mamy tutaj potężny spór prawny, konstytucyjny, również między Sądem Najwyższym a władzami Teksasu. Władze Teksasu zostały poparte przez ponad 20 stanów innych oraz przez ludzi, którzy jadą na południe z bronią własną, bo przypomnę, że w Stanach jest kilkadziesiąt milionów sztuk broni długiej, tak, w posiadaniu osób prywatnych. Teksas ma też oczywiście swoje służby, nie tylko policję stanową, ale ma też Gwardię Republikańską, nawet ma swoje oddziały z czołgami, wozami bojowymi piechoty i tak dalej, więc oczywiście jest cały ten hype, że o Jezu, będzie wojna domowa, bo przecież rząd federalny musi wymusić rozbiór zasieków na granicy zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego. Tymczasem wygląda na to, że całkiem spora grupa stanów, być może już nawet niedługo większość, będzie za tym, co chce Teksas i gubernator Teksasu, który twardo powiedział, że nie będzie się podporządkowywał. To pokazuje pewien, powiedziałbym, emocje, stan emocjonalny sporej części obywateli amerykańskich. Na kanwie już znanych w przeszłości problemów, deindustrializacji, oderwania rządu federalnego od problemów
tak zwane flyover country, czyli obszarów, na którym się tylko lata. Teksas oczywiście do nich nie należy, bo Teksas przyciąga przemysł nowych technologii, jest nowoczesnym stanem. Jest chyba jednym z najbogatszych. Tak, jest jednym, po Kalifornii jest najbogatszym stanem w USA. Gdyby był dzielnym państwem, to również byłby jednym z najbogatszych krajów na świecie. Wydaje mi się, że coś między Francją a Rosją, ale nie pamiętam szczegółowych danych. Wydaje mi się, że kiedyś to gdzieś czytałem. Jeżeli chodzi o PKB, ma surowce, tak, no i historię pewnej autonomii myślenia. Zresztą warto wiedzieć, że Teksas jak gdyby w sposób szczególny wszedł do Unii. Inaczej niż no jest ta prawda autonomia teksańska, taka mentalna też. No i cóż, na tej kanwie jest ogromny też spór na temat kierunku rozwoju kraju pomiędzy ludźmi progresywnymi, a konserwatywnymi, tymi, którzy posiadają broń, nie posiadają broni, którzy chcą emigrantów, ale nie chcą emigrantów, którzy humanitarnie na to patrzą tak i tacy, którzy nie patrzą humanitarnie, mówiąc językiem, powiedziałbym, liberalnym. Na to się nakłada Trump, jego kampania wyborcza, jako człowiek, który chce zmienić to wszystko, ten cały bagno waszyngtońskie, które podejmuje decyzje i nie broni granic Teksasu. Sondaże wskazują, że Trump wygra wybory. Z hukiem wygrywa prawybory republikańskie i oczywiście na tym resentymencie antyimigracyjnym zbija punkty. Mało tego, z kręgów wokół Trumpa dochodzą głosy, że Trump, gdyby był prezydentem, to jak Rio Grande płynie, to tam jest bardzo wiele wyspów po meksykańskiej stronie też, które są bazami wypadowymi dla na przykład gangów, karteli, które przemycają tych ludzi, biorąc za to pieniądze. Oczywiście przemycają też te środki odurzające do Stanów Zjednoczonych. Są też miasteczka i wsie po stronie meksykańskiej, które są bazami wypadowymi, tak zwane staging areas. I Trump ordynarnie ponoć powiedział w tym swoim tam wewnętrznych naradach, że trzeba wysłać wojska, żeby zbudować strefę buforową, interwencję w Meksyku wojskową, żeby zabezpieczyć łatwo pokonywalną barierę Rio Grande, co by oznaczało interwencję wojskową, rozprawę z kartelami meksykańskimi, udział sił specjalnych, co najmniej, jak nie więcej, wojska amerykańskiego. Także to jest gruba historia z punktu widzenia jakiegoś takiego zajęcia strategicznego Stanów Zjednoczonych i ogólnie tego wielkiego napięcia w Stanach Zjednoczonych w związku z osobą Donalda Trumpa, w związku z gigantycznym długiem, zadłużeniem Stanów Zjednoczonych, w związku z napięciami geopolitycznymi w świecie, w związku z protekcjonistycznymi coraz bardziej politykami Chin, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. W ogóle no, świat nam się rozpada, który znamy, globalizacji i jeszcze Amerykanie. Z tą historią, z tą swoją granicą południową, która jest według części społeczeństwa niezabezpieczona. Na to się nakładają absolutnie potężne emocje antytrumpowskie w pokaźnej części społeczeństwa amerykańskiego i na to się nakłada niechęć klasycznego, tradycyjnego establishmentu, gigantów cyfrowych, Wall Street do Trumpa. W związku z tym niektórzy komentatorzy, na przykład w Asia Times Goldman napisał, że Trump się powinien liczyć z tym, że ktoś będzie chciał go zabić. A takie pytanie miałem zadać dokładnie, czy pan myśli, że on dotrwa do tego Dlatego, że establishment amerykański, używając, no wiadomo, jest to walka polityczna. Nie będę się wypowiadał o zasadności zarzutów prawnych, tak? Co do jego obyczajowości Trumpa, ani co do oczywiście tego, czy złamał przepisy konstytucji. Nie znam się na tym, nie wiem, co się wydarzyło, nie znam się też na systemie sądowym Stanów Zjednoczonych, no ale wygląda na to, że już wyborcy uważają, że jest to teatr, który ma pozbawić Trumpa możliwości kandydowania, a zatem odebrać im głosy. W związku z tym wygląda na to, że jakiekolwiek sądy orzekają, jakiekolwiek wyroki odszkodowania, czy za obyczajówkę, czy za inne rzeczy, absolutnie już wyborcy nie wierzą w system i cokolwiek by wobec Trumpa zrobiono z punktu widzenia formalno-sądowego, to i tak nie zaszkodzi. No, tak wygląda na to, że taka jest sytuacja. No więc jak establishment, więc jak gdyby grupy interesów mogą, a historia Stanów Zjednoczonych to jest historia zabójstw prezydentów, kandydatów na prezydentów, gubernatorów i tak dalej, kongresmenów. Czy my musimy przywoływać kwestie rodziny Kennedy, kwestie zamachów na Reagana, Teddy Roosevelta, wielu innych polityków. No i Goldman, bardzo znany komentator spraw międzynarodowych, technologicznych, w Asia Times, bardzo poważanym periodyku. Goldman, który po prostu i doradzał Reaganowi,
Wall Street i jest jednocześnie profesorem muzyki, geopolitykiem i autorem wielu książek i zna się na Chinach i inwestował w Hongkongu. No w ogóle człowiek jak Leonardo da Vinci. Obecnie społeczeństwo przesadza z wiarą w badania naukowe. Często przyjmujemy za pewnik to, co zostało opatrzone pieczątką, certyfikatem czy podpisem znanej osobistości. Niestety rzeczywistość jest inna. Uznając wszystkie badania za wiarygodne, można gorzko się pomylić. Warto zachowywać czujność, patrzeć na metodologię, na to, kto dane badania zlecił lub finansował. Mieć świadomość, że część danych z badań jest ukrywanych, natomiast te, które potwierdzają daną tezę, są przekazywane dalej opinii publicznej. Nie od dziś wiadomo, że system medyczny jest opanowany przez korporacje, których celem jest rozpropagować i uwiarygodnić skuteczność działania swoich produktów, często przy wykorzystaniu zdania liderów opinii publicznej. Jeżeli chcesz być zdrowym człowiekiem, a rekomendacje leczenia, które dostałeś, nie pomagają, należy zacząć je podważać, nawet jeśli je otrzymałeś od największego autorytetu. Na kanale nagrywam również odcinki z autorytetami w kwestii zdrowia. W dzisiejszym świecie natłok informacji jest bardzo duży. Tych informacji, filmów jest mnóstwo i czasami ciężko nam zweryfikować, które te informacje są wiarygodne. Dlatego specjalnie dla Ciebie zebraliśmy sprawdzonych ekspertów zdrowia i stworzyliśmy wraz z nimi poradnik zdrowia. Napisał, że taki prowokacyjny, ale nie ukrywam, że nie głupi tekst kilka dni temu, że Trump powinien wyznaczyć już teraz kandydata na wiceprezydenta, nie miłego jakiegoś takiego faceta, który będzie, czy kobietę, która będzie podporządkowana mu, tylko też takiego ostrego, żeby zapewnić, że jak go zabiją, to wiceprezydent będzie kontynuował linię twardego trumpizmu, bo to zmniejszy też szanse, że będą próbowali zabić go. Takie mamy, to jest taki bardzo dobry opis, jaką mamy sytuację emocjonalną w Stanach Zjednoczonych. To jest ciekawe, bo mało informacji w mediach głównego nurtu w ogóle o sytuacji właśnie tam, którą Pan tak chociaż ogólnie obrazowo opisał, ale widzimy przecież w wielu mediach społecznościowych, czy to na Twitterze, że po prostu pociągi pełne wozów opancerzonych, bo nie powiem, że to były czołgi, bo nie wiem, ale na pewno wozów opancerzonych, wojsko na ulicy, no i ogromny stan wielkości przecież przeważającej powierzchnię Polski. To nie no, większy jest niż Polska. Większy, tak, mówię, właśnie większy niż Polska, więc to nie jest jakieś małe poletko i mała bójka pseudokibiców, tylko faktycznie jakieś zamieszanie, które, no tak jak Pan powiedział na początku, odpowiadając, że jest to początek długiej kampanii wyborczej. Najprawdopodobniej do listopada daleko pojawiają się jakieś siły, które faktycznie gdzieś tam Trumpowi pokazują różne kierunki. A dlaczego? Bo niektórzy mówią, że to jest taki wyłom w tym płocie policjanta, tak, światowego i Rosja, Dmitrij Miedwiediew powiedział, że siedzi i zaczyna zjadać popcorn z uśmiechem, patrząc na to wszystko. No to jest wszystko chyba w kierunku, Rosja się cieszy z tego, co się tam dzieje na tym. No, wszystkie państwa, które były i są niezadowolone z prymatu amerykańskiego, czyli z tego, że Amerykanie decydują o wszystkich najważniejszych sprawach pokoju, bezpieczeństwa i gospodarki w Eurazji, że są zajęte, bo mają problem i jak gdyby słabną relatywnie. Więc i Chiny pewnie są zadowolone, i Rosja jest zadowolona, i Korea Północna, i Iran. Podejrzewam, że znajdzie się dużo takich państw. I globalne południe, które tradycyjnie uważa, wbrew temu, co nam, albo przynajmniej część Polaków sobie nie zdaje z tego sprawy, że ogólnie globalne południe uważa, że Zachód to są kolonialiści, byli kolonialiści, ustawili swój świat pod siebie i że to się kończy. Przypomnę, że globalne południe to jest większość świata. Teksas, bastion wolności. Mówił Pan właśnie o tych przedsiębiorcach, bogatych ludziach, którzy tam mieszkają. Dodatkowo ogromna ilość broni, nie tylko w całych Stanach, ale przecież w Teksasie. Zwłaszcza w Teksasie, który jest takim po prostu aż symbolicznym miejscem, gdzie się kupuje traka i ponoć w bagażniku w promocji jeszcze znajduje, nikt ci o tym nie mówi, znajdujesz shotguna. Tak, no, z amunicją. Wielu Polakom się to podoba, taka wolność, taka przedsiębiorczość, takie oddanie decydowania o sobie, no bo przecież wielu przedsiębiorców takich z krwi i kości w Polsce mówi: zostawcie mnie, ja sobie poradzę, nie musicie o mnie dbać, dawać mi jakiś tarcz i tak dalej, tylko mi nie przeszkadzajcie. I wielu przecież Amerykanów czy Polaków, którzy tam mieszkają, mówią dokładnie tak samo: my sobie poradzimy, nie przeszkadzajcie nam.
Dlaczego ten rząd przeszkadza? Dlaczego w ogóle oni chcą wpuścić takiej ogromnej ilości? Czy to jest jakby tylko, to jest to pytanie, do którego wracam? Nie czy wiem. to... Nie, akurat nie umiem, nie jestem socjologiem społecznym, ani też amerykanistą, żeby wiedzieć dokładnie, co decydowało, że Biden podejmował taką decyzję, natomiast ludziom się to nie podoba. Natomiast z punktu widzenia geopolitycznego jest dużo ciekawsze dla mnie to, że ta cała sytuacja pokazuje, po co zostało stworzone państwo. Państwo, aż napiszę o tym tekst niedługo chyba, w przypadku Polski. Po co istnieje państwo? Państwo ma przede wszystkim zabezpieczyć bezpieczeństwo swoich obywateli. Dlatego są granice między państwami, które wyznaczają miejsca mojej jurysdykcji i władztwa przemocy mojej wewnętrznej. Przemocą się utrzymuje bezpieczeństwo. Tylko tego nie czujemy. I chodzi o to, że Teksasowi gdzieś tam z dalekiego Waszyngtonu zabroniono obrony granicy, a oni się czują zagrożeni przez tą inwazję, czy ten przypływ tych imigrantów, których nie chcą. I Teksas powiedział, że negliżuje to podstawowe prawo stanu Teksas, po angielsku state, to jest to samo co państwo, tak? Stanu państwa Teksas do obrony swoich granic. I jest to ważniejsza potrzeba niż to, co mówi Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych i cześć nara, cześć jak czapka, gońcie się tam w Waszyngtonie z tymi swoimi tam przepisami, tak? I ich interpretacją. I poparły go 20 kilka stanów. Bo ten problem jest mój tu. Ja jestem w tej geografii i to jest mój problem. Wy w tym Waszyngtonie tego nie czujecie. I to bardzo pokazuje prawdę. No ten gubernator Teksasu tak, jakby jest pro mieszkańcom, taki chce faktycznie zrobić to, co oni chcieliby, czyli bronić swoje granice. Tam są zresztą, to też myślę, że warto powiedzieć, że tam jest granica, plus oni mają chyba wewnętrzną jeszcze granicę swoją, tak? Że tam są podwójne granice z tego, co pamiętam. Między Teksasem a innymi Stanami. Między ale to się przejeżdża, to tam nie ma kontroli, no chyba, że teraz coś wprowadzono, o czym nie wiem, ale nie ma czegoś takiego jak między Stanami kontrola, po prostu się przejeżdża między Stanami w USA. Natomiast no te scenki, tam nawet Elon Musk jakiegoś czasu przyjechał i zrelacjonował na granicy z Meksykiem, co się dzieje. Elon Musk, który sam jest imigrantem, wyraźnie się opowiada przeciwko takiej niekontrolowanej migracji ludzi z różnych stron świata. Znaczy ogromny problem też pewnie się pojawi, już się pojawia. Wspomniał Pan o tym, że szmuglerzy wykorzystują tą ogromną falę ludzi. Zresztą w Polsce, jak była sytuacja wojenna, to też o tym rozmawiano, że przejeżdżały miliony ludzi i nikt ich nie sprawdzał, więc różne osoby mogły przekraczać granice wśród tych uciekinierów, plus różne materiały mogły zostać wprowadzane. Tak samo tam się dzieje. Fentanyl, ogromny problem w Stanach, więc przecież wiemy, że tam mnóstwo się tego produkuje, więc to też jest jakiś problem, który dotknie mieszkańców Stanów. To jest też taki zarzut wobec Chin, bo Amerykanie też oficjalnie, w tym na spotkaniu w San Francisco, Biden i Xi Jinping, że ta substancja jest produkowana głównie w Chinach, w jakiś sposób przerzucana i później dziesiątki tysięcy Amerykanów umiera na to rocznie. I że to jest podsycane, że to jest taka, nawet niektórzy mówią, zemsta za wojny opiumowe. Przypomnę, że Brytyjczycy, no nie Amerykanie, ale Brytyjczycy, też ludzie morza, załatwili Chińczyków w XIX wieku w ten sposób, że wymuszali przymusowy zakup opium za herbatę indyjską. Przymuszali, żeby Chińczycy kupowali opium, uzależniali ich też narkotycznie w dużej mierze. Ogromna część pańskiej populacji Chin była uzależniona od opium w XIX wieku. Nawet Śpiący jak Chińczyk był chyba jakiś, tak już nie pamiętam, z książek z dzieciństwa przygodowych. Był obraz Chińczyka snującego się po ulicach jak gdyby półprzytomnego. Bo to takie same są teraz obrazki przecież. I że to był taki standardowy widok w portowych miastach Chin. Bo Brytyjczycy w tej nierównej wymianie handlowej wyciągali z Chin w zamian za opium, które sprzedawali, czyli coś bezwartościowego, właściwie negatywnie wartościowego, wyciągali owoce pracy chłopa chińskiego i kolonizowali w ten sposób przemocą, nierówną wymianą. Tak? No, kapitalizm taki, powiedziałbym, wykrzywiony, bo kanonierki brytyjskie pilnowały ujścia wielkich rzek chińskich, więc narzucono traktaty nierównoprawne i Chińczycy musieli płacić tak naprawdę haracz za życie. Czego na pewno nie zapomnieli i nie pozwolą sobie już więcej na takie traktowanie i niektórzy mówią, że to jest taka zemsta za wojny opiumowe i z tym właśnie tą substancją. I
tutaj była taka kwestia, że Biden prosił Xi Jinpinga, żeby zapanować nad tym, powołać specjalną komisję. No nie wiem, czy tam zostało coś zrobione. Ale Trump właśnie na tej kanwie mówił, że trzeba wyjść do Meksyku, robić strefy buforowe, zająć kluczowe miejsca, rozprawić się z kartelami. Bo jest niebezpieczeństwo czyha z Meksyku i trzeba na wysuniętych pozycjach zaprowadzić, tak jak Turcja robi w Syrii na przykład. No i taki mamy świat teraz. No i zastanawiam się, czy ten Trump, gdy dojdzie do władzy, zrealizuje to i inne rzeczy. No, opowiadał też o tym, że skończy bardzo szybko wojnę na Ukrainie, jeśli wygra te wybory. Analizował pan te jego słowa? W jaki sposób on ma zamiar to zrobić? No, on myśli, że usiądzie z Rosją i na trupie Ukrainy dogada jakiś deal, bo nie chce mieć dwóch frontów i jeszcze frontów peryferyjnych, bo w tej chwili ma dwa fronty, rosyjski i chiński, jeszcze ma peryferyjne, jakiś Bliski Wschód, jakie mniej istotne. Bliski Wschód, jakieś Jemeny, Meksyk. I musi się skoncentrować na głównym, Chiny. I będzie chciał to zrobić. Więc myśli sobie, że on tutaj tak ponegocjuje, odda, zmusi Ukraińców do posłuszeństwa, bo nie daje im amunicji, jakiś odda Donbas i będzie święty spokój z Rosją. Myślę, że się pomyli Trump, dlatego że Rosjanie uważają, że wygrywają i chcą zmienić ład światowy i właśnie, żeby Amerykanie nie mieli nic do powiedzenia, nie żeby dealowali, żeby Amerykanie nie byli gwarantem żadnego bezpieczeństwa ani traktatu w Europie, tylko żeby Europejczycy na warunkach podporządkowanych zaakceptowali, że Rosja decyduje o bezpieczeństwie w naszej części świata bez Amerykanów. I taki postawią żądania i tak to będą rozgrywać, aż Amerykanie wymiękną, jak to się mówi. No, dlatego państwo polskie powinno stanąć na wysokości zadania i postawić wojsko i mieć zdolności do obrony aktywnej i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy z listy marzeń, Strategy and Future, do czego nasze wymarzone państwo polskie powinno się starać, a nie będę wypowiadał się o rzeczywistości. To zaraz do tej listy marzeń może wrócimy. I skoncentruję się na Chinach, na ostrej rywalizacji z Chinami, która doprowadzi pewnie do wojny na Pacyfiku. No. A to, że to kolejne ognisko się pojawiło parę dni temu właśnie w Meksyku, między Meksykiem a Teksasem, to nie jest jakaś sytuacja, że Stany mogą coś przegapić na tym? Zawsze można przegapić. W ogóle Stany Zjednoczone są przyzwyczajone co najmniej od 1898 roku, od wojny z Hiszpanią, że dominują w zachodniej hemisferze i stamtąd nie wypływają żadne zagrożenia. Mało tego, uważają, że decydują o stosunkach w zachodniej hemisferze i stosują inwazję. Na Grenadę w latach 80., na Panama, jak Noriega, coś mu się nie podobało z kanałem sueskim, też Amerykanie zrobili inwazję. Za Teddy'ego Roosevelta, czyli ponad 100 lat temu, również teraz krytykują Chińczyków, ale tak sami robili, czyli na przykład pożyczali latynosom w Ameryce Południowej pieniądze i później uważali, że mają wpływy na infrastrukturze i na portach i na gospodarce tych krajów. Dokładnie tak jak Chińczykom teraz zarzucają. To była rozwinięta doktryna Monroe Teddy'ego Roosevelta, takiego bardzo ekspansjonistycznego prezydenta, który właściwie otworzył epokę oceaniczną Imperium Amerykańskiego. W ślad za Mahanem, że trzeba rozbudować flotę, wypchnąć Hiszpanów z Karaibów, opanować ostatecznie Hawaje, Guam, mieć kolonię na Filipinach. To się stało w wyniku wojny z Hiszpanią. Także Amerykanie to jest imperium, które ekspanduje. Morskie, oceaniczne i ogólnie przyjazne Polsce z powodów geograficznych. Jest korzystne dla nas panowanie Amerykanów, ale ogólnie dla wielu jest to też wspomnienie cierpienia. No i dominuje, ani Kanada, ani Meksyk Amerykanom nie podskoczą. Więc Amerykanie uważają, że to jest ich podwórko i mogą robić, co im się żywnie podoba. Budować kanał panamski, decydować, prawda, o losach różnych hunt w Ameryce Południowej i tym bardziej w Meksyku. Przy czym Meksyk rośnie gospodarczo, stoi się potężny. Chiny mają potężną obecność gospodarczą w Meksyku. No i zobaczymy, jak to się potoczy. No tych ognisk, można tak powiedzieć, jest coraz więcej. Wiadomo, że takich mniejszych wojen na świecie chyba w danym momencie, ja pamiętam, sprawdzałem, to było kilkadziesiąt, nawet ponad 30, to mówimy o takich mniejszych, lokalnych, więc to nie tylko ta Ukraina, o której myślimy, czy strefa gazy, czyli to, o czym się faktycznie mówimy. Dzisiaj rozmawiamy o temacie,
który trochę jest przemilczany, ale chciałbym wrócić do tej listy marzeń, o której pan wspomniał. Listy marzeń związanej z tym, jak powinna być Polska przygotowana. To zadam takie proste, ale trudne pytanie. Co się z tej listy marzeń przez te 2 lata, no bo mamy przecież już 2 lata od startu tej sytuacji na wschodzie, co się wydarzyło dobrego w Polsce w kwestii obronności według pana? Niewiele. Szczerze powiedziawszy. Niewiele. Może otwarcie frontu kontaktów z Koreą Południową, która ma przemysł zbrojeniowy, ma zapasy amunicyjne, ma nowoczesne technologie i jakieś kontrakty z nimi podpisane. Zobaczymy, jak się zmaterializują. To może jest pewien optymizm. Zrozumienie, że Korea Południowa może być partnerem też technologicznym. Natomiast jeżeli chodzi o reformy Wojska Polskiego, jego realne zdolności, nic się nie stało. Była to głównie, mówiliśmy o tym w Strategy and Future, nie wiadomo, jaka jest strategia wojskowa państwa polskiego. W kampanii wyborczej się mówiło o tym, że nie oddamy 5 ziemi. Co to znaczy? Czy to jest strategia aktywnej obrony, czy projekcji siły na wschód? No bo nie obrony na głębokość, no bo przecież to zakładałoby obronę w zamian za terytorium i manewr obronny. Nic nie wiemy, nie widzimy, jakie zdolności są pozyskiwane w tym zakresie, nie widzimy reformy systemu dowodzenia, bo politycy oczywiście nie chcą oddać władzy. Nie widzimy głębokich reform, no takich, które wskazują na realność pewną, tak? Bo kupowanie sprzętu jest na samym końcu i nie przesądza o niczym. Mhm. No, ale ten sprzęt jest skupiony, czy tylko to są realnie... No więc właśnie zobaczymy jeszcze, jak będzie. Poza tym tworzenie nowych jednostek tworzy pewną niepewność co do gotowości bojowej tych, które istnieją. Kadra oficerska nie jest z gumy, prawda? Ją się przerzuca. Jednostki stają się coraz bardziej szkieletowe. Ja jestem pełen niepokoju. Nie mówiąc już o obronie cywilnej, o całym systemie odporności państwa, o całym systemie odporności państwa ofensywnie nastawionym. Gdyby Rosjanie chcieli nas szantażować na przykład salwami rakietowymi, no co my z tym robimy? Tak? Czy mamy odpowiedzi? Rozpoznanie dalekiego zasięgu? No mógłbym tak wymieniać. Jesteśmy w Strategy and Future pesymistami co do tego, jak mało... że państwo polskie jest wystarczająco wydolne do tego, żeby przeprowadzić reformę niezbędną do tego, żeby zagrać w grę o równowagę w sytuacji odchodzenia Amerykanów z prymatu, co już się dzieje naszym zdaniem, a na pewno będzie działo za Trumpa. Więc jesteśmy bardzo tym zaniepokojeni w Strategy and Future i to nawet nie chodzi o konkretną partię polityczną, żeby była jasność, bo to jest gorący przedmiot sporu. Chcę, żeby to wybrzmiało. Zastanawiamy się, czy nasz system polityczny i biurokratyczny jest w stanie organizacyjnie i kulturowo przeprowadzić coś takiego po prostu. Co jest niezbędne dla funkcjonowania państwa. I przypomnę jeszcze raz, że podstawowym zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. To jest podstawowa sprawa państwa. Dalej idą następne rzeczy. Zapewnienie parametrów geopolitycznych, które umożliwiają rozwój i ustanowienie reguł makroekonomicznych związane z określonymi rynkami, walutami, współpracą międzynarodową z partnerami, którzy bądź mają surowce, bądź rynki zbytu, prawda, w łańcuchach wartości. To też państwo zapewnia. Stworzenie infrastruktury, która pozwala obsługiwać te potrzeby wewnątrz kraju i na zewnątrz przez podłączenie w ten czy inny sposób, przez realną infrastrukturę portową, lotniczą, morską, kolejową, drogową, żeby ludzie mogli funkcjonować, gospodarzyć, pracować, wymieniać się, żeby to się ekonomicznie opłacało. I oczywiście chyba musimy przypominać, czemu służy państwo. No bo żyjemy sobie tutaj i tak się zastanawiamy, czemu służy państwo. No właśnie takim rzeczom przede wszystkim. No dzisiaj siedzimy w Warszawie, nagrywamy i teraz się zastanawiam, po tym co pan powiedział, to w zasadzie nie jest żadna nowość, no bo Trump wyraźnie mówi, że jeśli wygra, no to będzie chciał słuchać swoich wyborców, a wyborcy nie są za tym, żeby dalej finansować to, co się dzieje na wschodzie. No nie chcą, bo wiedzą, że przecież ogromny budżet i to są ogromne pieniądze i to przecież są pieniądze podatników, więc oni nie chcą i to oznacza, że jeśli Trump wygra, no to Ameryka się odsunie z tej tutaj flanki wschodniej NATO i nie będzie w Polsce tak... Czyli co dla nas jest lepiej, żeby Trump przegrał? Nie, no... Nie, dlatego, to nie jest takie zero-jedynkowe. Nie, dlatego, że to jest właśnie to. Polska polityka żyje w sferze symboli. Myśli sobie często, jak słyszy się debaty, że jak polityk jakiś powie, że jak gdyby, że intencje mają znaczenie.
Nie, zdolności mają znaczenie. To, że Amerykanie będą zapewniać, że są tu, ale w realu ich nie ma i nie mają realnych zdolności, nie mają wystarczającego wojska, to często Polacy mylą mówienie o czymś z realnością, tak? Więc ja uważam, że lepiej, żeby Trump wygrał, bo to urealni sytuację bezpieczeństwa. No bo co z tego, że Biden mówi i wszędzie prymat, jak Amerykanie są rozciągnięci jak z gumy i nigdzie nie są na poważnie. To aż się prosi o przetestowanie. Odsyłam do mojej ostatniej rozmowy z Elbridge'em Colbym, który za Trumpa odpowiadał za strategię wojskową w Pentagonie. To aż się prosi o przetestowanie przez jednego z kontestatorów. Polacy oczywiście by się, bo Biden miło mówi i zapewnia, że Ameryka będzie. No i co za tym idzie? Trzeba zobaczyć zdolności realne, koncepcje operacyjne, liczebność amerykańskich sił zbrojnych w relacji do przeciwnika. To jest realność, to jest struktura świata, w której się poruszamy, a nie, że Biden mówi. To czasami jest pomocne, owszem. Ale nie wierzy się intencjom, bo politycy kłamią na potęgę. Przecież polityka to sztuka manipulacji. No chyba to wiemy, tak? Skoro wiemy w sprawach krajowych i ciągle polityków o to podejrzewamy, to dlaczego wierzymy im w sprawach międzynarodowych? Kiedy system międzynarodowy jest właśnie tym bardziej pozamoralny, bo jest systemem anarchicznym. Nie ma arbitra sporów, który rozstrzyga. W kraju mamy pewną łączność metafizyczną, bo jesteśmy jednym narodem, jednym społeczeństwem, wierzymy w wspólne wartości i jest pewna solidarność, że Pomorze może utrzymywać Śląsk, albo Śląsk może utrzymywać Mazowsze, a Mazowsze może utrzymać, nie wiem, Lubelszczyznę, bo jesteśmy jednym społeczeństwem. I sobie w ramach tego jest pewien altruizm, czy aksjologia, ale w stosunkach międzynarodowych nie ma. Ona istnieje pozornie tylko wtedy, gdy jest jeden hegemon, który ma system, i on jest wtedy hierarchiczny, a nie anarchiczny, jak Amerykanie, i po liniach wartości dyscyplinuje wszystkich swoich w ramach systemu międzynarodowego. Ale jak ktoś jest poza tym systemem, to już tam działają dyskusje o demokracji na Chińczyków, tak? Albo na Indusów. I Amerykanie już tak nie gadają o tym, bo to nie działa, nie? To na zakończenie dzisiejszej I do Saudów też o tym pierwszej części, bo dzisiaj czas nas goni, chcieliśmy nagrać i trochę więcej tych materiałów dla was. To krótkie pytanie i krótka odpowiedź prosiłbym. Te 2 lata, bo powiedział pan, że jest pan zaniepokojony. Nie mówił pan o strachu. To czy pan się boi i przez te 2 lata... Ja się nie boję, natomiast historia ruszyła, nigdy się nie skończyła. Nie powinniśmy byli uwierzyć w latach 90. w koniec historii. I mam nadzieję, że nie zapłacimy za to ceny. Apelujemy w Strategy in Future o przygotowania i budowę takiego państwa, na jakie nasze społeczeństwo zmodernizowane w toku transformacji stać. Społeczeństwo jest na poziomie państwa, w państwie polskim. Teraz apelujemy, żeby elity polityczne, wojskowe udźwignęły, wyrównały kroku wobec społeczeństwa i stanęły na wysokości zadania, bo społeczeństwo na to zasługuje. Zasługuje na bezpieczeństwo. Po to ma państwo. To jest główny cel istnienia państwa polskiego. O to apelujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!